Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak montowałem misę WC na stelażu podtynkowym TC. Przed montażem takich ceramicznych elementów zawsze mam przygotowany materiał w kształcie płyty. W moim przypadku jest to 3 cm płyty poliuretanowej, na której kładę sobie ceramikę i to znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo pęknięcia takiej płyty czy płytek. Kładąc je na płytkach albo na jakimś tylko ręczniku możemy doprowadzić do uszkodzenia misy WC. A jeżeli położymy na takim miękkim materiale, to ryzyko uszkodzenia czy pęknięcia czy porysowania znacznie spada. Aby zamocować taką misę wiszącą do stelaża podtynkowego, musimy zamocować 2 rurki. Jedną rurką będzie płynęła woda, która spłukuje nieczystości. Druga rurka, większa, ma za zadanie odprowadzić nieczystości do pionu kanalizacyjnego. Rurka, która doprowadza wodę do spłukania nieczystości, posiada miejsce na włożenie kostki odświeżającej do WC. Zabudowa stelaża może być wykonana za pomocą różnych płytek, różnej grubości kleju, dlatego te rurki są dłuższe i trzeba je skrócić podczas montażu misy. Żeby skrócić takie rurki na odpowiednią długość, ja najpierw wkładam rurkę do stelaża podtynkowego i zaznaczam sobie wymiar na równo z płytkami. Podczas wsuwania rury w kielich, w którym znajduje się uszczelka, zawsze smaruję rurę i uszczelkę, tak żeby wsuwanie to było bez oporów. Jeżeli zrobicie to bez smaru, może się okazać, że uszkodzicie uszczelkę, no i będą problemy z przeciekami i z wyciągnięciem takiej rurki. Następnym krokiem jest zamontowanie tych samych rur w ceramice i też zaznaczenie na tych rurkach odległości, gdzie kończy się ta część misy, która będzie dolegała do płytek. Na obu rurkach teraz mamy 2 kreski. Ja mierzę odstęp między tymi 2 kreskami i to jest wymiar, na jaki musimy odciąć końcówkę rurki. I tutaj warto jest 2 razy zmierzyć, a raz uciąć, żeby być pewnym, że ta rurka nie będzie za krótka. Po zaznaczeniu tego wymiaru na końcówce rurki odcinam ją piłką do metalu. Warto jest mieć nowy brzeszczot, żeby dobrze brał ten plastik. Tak jak teraz Wam pokazałem, ta część odcięta jest takiej szerokości jak wymiar między tymi 2 kreskami zaznaczonymi wcześniej. Teraz zamocuję element, na którym będzie wisiała misa. Składa się on z 3 elementów, które mocujemy za pomocą wystających prętów, podkładki i nakrętki. Do poprawnego zamocowania misy wiszącej potrzebna jest pianka izolacyjna, która ma za zadanie oddzielić misę od płytek. Bez takiej pianki podczas użytkowania takiej toalety można uszkodzić misę, uszkodzić płytki i powstają dziwne właśnie takie odgłosy współpracy ceramiki z płytkami. Dlatego zakładam uszczelkę na wystające pręty, przykładam element, który zamocuję do stelaża, zaznaczam miejsce, gdzie muszę wyciąć otwór w tej piance. W moim przypadku są to 2 otwory. Zakładam piankę, zakładam element montażowy, ustawiam go w poziomie i przykręcam odpowiednią siłą zgodnie z instrukcją. Zawsze wykonujcie wszelakie prace zgodnie z instrukcją. W zestawie montażowym były też takie elementy dystansowe i one są potrzebne wtedy, jeśli nie przypilnujecie glazurnika i wytnie on Wam bardzo duże dziury, ponieważ tego niby nie będzie widać, no to trzeba podkładać takie dystanse i dopiero montować ten czarny element montażowy. U mnie, tak jak widzicie, wycinałem otwory pod każdy otwór, czyli nie będę musiał stosować tych dystansowych elementów. Przed zamontowaniem misy instaluję skrócone rurki do wody i do kanalizacji, przysuwam sobie misę jak najbliżej miejsca montażu, przygotowuję sobie elementy, które będą potrzebne do przykręcenia misy do stelaża, zakładam misę, za pomocą 2 elementów dostarczonych w zestawie dokręcam tą misę do ściany. Sprawdzam jeszcze ostatecznie,
właśnie poziomy. Jeżeli wszystko się zgadza, no to można powiedzieć, że misa jest już zamontowana. Element, do którego będziemy wkładać kostkę toaletową, jest wkręcany przy pomocy gwintu w tą rurę doprowadzającą wodę. Żeby z tego miejsca nie wyciekała woda, uszczelniłem to taśmą teflonową i wkręciłem za pomocą takiego specjalnego przyrządu, który jest w zestawie. Są dwa rodzaje koszyczków. W jednym koszyczku możemy włożyć kostkę toaletową, a do drugiego koszyczka możemy nalać żelu do WC. Kostkę zasłaniamy dekielkiem w kolorze chromowym lub białym, w zależności od tego, jakiego koloru mamy przycisk do toalety, czy jest on biały, czy srebrny. Dlaczego wybrałem właśnie tego typu misę? No to zwracałem uwagę na dwie rzeczy. Pierwsze, żeby misa była tak wyprofilowana, aby szczotki toaletowej używać jak najrzadziej. I w tym przypadku się to udało perfekcyjnie. Ta misa już jest użytkowana 2 miesiące i ani raz nie użyta została szczotka do WC. Chodzi mi po prostu o to, żeby podczas załatwiania się nie brudziła się ta tylna część wewnętrznej misy. Drugą sprawą jest to, że coraz ciężej jest kupić misę z rantami. Wszyscy producenci zaczęli nagle produkować misy bezrantowe i tutaj wam tak podpowiem, że jeżeli już zdecydujecie się na taką misę, no to warto jest, żeby ona miała rant, żeby łatwo ją było czyścić, ale z drugiej strony, żeby ta woda nie miała możliwości wydostania się właśnie, ponieważ nie będzie tego rantu. Napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie właśnie na ten temat tych mis bezrantowych. I tak jak tutaj widzicie, niby nie ma rantu, można wszystko dobrze wyczyścić, ale z drugiej strony jest taki konkretny rant i o to mi chodziło. Montaż deski wolno opadającej to już jest tylko formalność. Wsuwamy specjalne zaczepy do montażu deski. Są one montowane w tym samym miejscu, gdzie wkręcaliśmy misę do ściany. Kładziemy uszczelkę, podkładkę i wkręcamy czpień, na którym zamontujemy deskę. Robimy to z lewej i z prawej strony. Ja wstępnie zamontowałem deskę i dokręciłem kluczykiem, tak żeby rozstaw pasował i ustawienie deski względem misy. Nożykiem do tapet obciąłem nadmiar pianki izolacyjnej i teraz będę użytkował tą toaletę między 2 a 3 tygodnie. Chodzi o to, żeby ta pianka i te wszystkie elementy montażowe dopasowały się. Po 3 tygodniach stwierdziłem, że muszę lekko tą misę dociągnąć do ściany. Dokręciłem ją i teraz mogę zasilikonować w koło misy. Jeżeli położylibyście silikon wcześniej, no to mogłoby się okazać, że coś wam tam przecieka, coś wam nie pasuje. Musicie tą misę ściągnąć. Położony silikon wam to utrudni. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!